naszej rekolekcyjnej drodze dotarliśmy na Piazza Navona, dlatego że to jest miejsce, w którym zawsze są tłumy, tysiące turystów. I to miejsce może nam przypomnieć o bardzo ważnym zdaniu z tekstu Misericordia et Misera papieża Franciszka, który mówi o tym, że w tłumie bardzo łatwo być samotnym i że w otoczeniu ludzi, którzy cię oskarżają, osądzają, krytykują, ciągle jesteśmy w całkowitej ciszy, pogrążeni w samotności, w smutku i w rozpaczy. I że takie tłumy to jest czasami wielka pułapka dla duszy. Że człowiek w tłumie może się łatwo zagubić. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony zobacz, że w podobnej sytuacji była kobieta pochwycona na cudzołóstwie. Dokładnie. I w jej życiu skończyło się to inaczej. Doszło do wspomnianego w poprzednim odcinku wyznania. Jezus mówi, nikt Ciebie nie potępił, a ona mówi, nikt, Panie, wyznaje swoje grzechy. Ale by do tego mogło dojść, by mogła wyznać grzechy, by mogła odzyskać wewnętrzną radość, szczęście, pokój, o którym mówi Franciszek, potrzeba było dwóch rzeczy. Świadomości grzechu i pokory, która ją doprowadziła do tego wyznania. Wpierw musiało się zrobić pusto wokół. Musiało być tak, że spotkał się Jezus i kobieta twarzą w twarz. Potem ona przyznaje, jestem grzesznicą. Ale on w tym spotkaniu wywołuje w niej bardzo piękną nową myśl. Nikt mnie nie potępił. I nagle się okazuje, że samotność może być święta, jeżeli jest przeżywana w sposób, który zbliża mnie do Chrystusa. Mam takie doświadczenie z przystanku Jezus na Woodstocku. Kiedy byłem tam po raz pierwszy, spotkałem dziewczynę z życiem głęboko poranionym, głęboko poranym. Kiedy miała 11 lat, jej mama popełniła samobójstwo i powiedziała i napisała w liście, że robi to dlatego, że ma złe dzieci. Więc domyślasz się, że ta dziewczyna miała po prostu tak zranioną duszę, tak złamany życiorys, że już była i po monarach, i po pracy na ulicy. Naprawdę przypominała kobietę z Ewangelii, o której ciągle mówimy. 2 godziny rozmawiałem z tą dziewczyną na środku wielkiej przestrzeni, w upale. Potem ją jeszcze godzinę spowiadałem. Zdążyłem ją tylko rozgrzeszyć i po prostu z powodu tego upału i odwodnienia zemdlałem. Jak jakaś pensjonarka. I kiedy obudziłem się na ziemi, leżąc na plecach, zobaczyłem, że ta dziewczyna, która sekundę temu otrzymała rozgrzeszenie, która sekundę temu otrzymała, łaskę bliskości z Chrystusem, natychmiast sama stała się Chrystusem, bo zdjęła chustkę ze swojej głowy, namoczyła ją w wodzie i zaczęła mi wycierać twarz. I pomyślałem sobie, że szczęściarz ze mnie. To po pierwsze, tak, bo objawiła się w niej świętość, ona była wtedy jak Weronika, czyli prawdziwy obraz Chrystusa, tak? Dlatego, że otrzymała miłosierdzie, ta biedna, mizerna dziewczyna z mizernym życiem, nagle okazało się, że ona może być jak Chrystus. I wtedy, te tłumy na Woodstocku, te tysiące ludzi, ten hałas koncertów były niczym. Byliśmy tylko we dwoje i Chrystus między nami. I to było bardzo głębokie, intymne doświadczenie tego, jak działa miłosierdzie Boże. Ja miałem inną sytuację, którą w tym kontekście chciałbym przywołać, tylko troszeczkę bardziej odwołującą się do drugiej wspomnianej już przez nas kobiety, która weszła. Jawnogrzesznicy, tak, która prostytutki, która wylewa oliwę na stopy Jezusa. Włosami ociera. Też miała nieprawdopodobne pokłady w sobie pokory i świadomości właśnie grzechu. Ale taką pokorę, która jest do wyznania potrzebna, widziałem u takiego proboszcza już leciwego, mojego współbrata, sercanina w Stockport koło Manchesteru. Taki starej daty angielski gentleman, tak, który z taką grupą brytyjskich katolików 600-osobową właśnie żył sobie w Stockport. I głosiłem Słowo Boże w czasie Triduum Paschalnego i Wielki Czwartek. Podczas mszy Wieczerzy Pańskiej nastał moment obmycia nóg. I nagle podchodzi do proboszcza człowiek, ściąga mu ornat, daje mu misę z ręcznikiem
I proboszcz idzie w kościół, a ja szukam tych 12 mężczyzn, którzy mają umyte, wyperfumowane nogi, które proboszcz miał musnąć kroplą wody, ręcznikiem, rytualnie, żeby tradycji stało się zadość. Tymczasem nie widzę, a ten leciwy proboszcz, pewno około 80, pada na kolana przed pierwszym parafianinem, ściąga mu buty, skarpetki, zaczyna umywać mu nogi. I na klęczkach przesuwa się do kolejnych osób. I pomyślałem sobie, Boże, żeby tylko komuś nie przyszło do głowy, przynieś mi misę i ręcznik, bo ja nie dam rady. I nim nawet ta myśl mi się jeszcze nie skończyła, jak już w wielkiej budowy Anglik stał z misą i ręcznikiem i mówi, dawaj ornat i idź, myj nogi. A ja mówię, ale ja nie dam rady. A on mówi, a dlaczego? Bo ja mówię, ja dopiero przyleciałem. A mówię, jakie to ma znaczenie? A ja mówię, ale ja was nie znam. Mówię, ale dzisiaj jesteś Chrystusem, masz iść umywać nogi. I ściągnął ze mnie ornat, dał mi miednicę. Tak szedłem po przekonnej kościoła, myślałem, może proboszcz skończy i wróci. A nie kończył. Na klęczkach, ten staruszek już, tak? Na klęczkach przesuwał się od osoby do osoby mył nogi. Najtrudniej mi było przy pierwszej osobie, ale do dzisiaj sobie myślę, jak wiele w nas jest jakiegoś właśnie takiego oporu, który ja wtedy w sobie napotkałem, pychy, buty, która nie pozwala nam na owo wyznanie, na zgięcie kolan. A kluczem do owego wyznania jest właśnie świadomość grzechu i pokora. Bez tych dwóch rzeczy nie będziemy w stanie, nie będziemy mogli zostać otuleni miłosierdziem. Papież Franciszek pisze bardzo pięknie o tym, że dokładnie taki sam tłum, głośny tłum był obecny na Golgocie, gdy Chrystus w całkowitej ciszy umierał. I gdy Jego spotkał ten moment intymnej relacji z Ojcem. I że to, co Jezusa najbardziej charakteryzuje aż do dzisiaj, to fakt, że w momencie umierania Jezus zawołał: przebacz im. Komu im? No nam, Tobie i mnie, tak? Że to na nas patrzył na krzyżu, kiedy mówił do Ojca: przebacz im. Że wtedy się zrealizowało najpełniej miłosierdzie. Wiesz, ja miałem podobną sytuację do Twojej. Raz zaprowadziłem malutką grupę Polaków do celi Matki Teresy z Kalkuty, tutaj w Rzymie, do takiego bardzo malutkiego pomieszczenia, w którym ona z reguły mieszkała. I jedna z sióstr poprosiła mnie o spowiedź. A ja tak jak dzisiaj byłem w sandałach. I w tej malutkiej celi ta siostra nachylona koło mnie spowiadała się i płakała dużo. I te łzy spadały jej z twarzy na moje stopy. Więc czułem wyraźnie, krople po kropli, jak obmywają moje nogi. I wtedy zrozumiałem, co to znaczy być Chrystusem sakramentalnie, który udziela miłosierdzia i jak musiała w sercu Chrystusa zadziałać ta niezwykła kobieta, która przyszła do Niego w środku uczty i powiedziała: chcę Ci umyć stopy własnymi łzami. Piękne. Pięknie.